Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj BYD po raz kolejny. SEAL Też foka w naszych rękach, tylko trochę Ale. inna, nie? UDMI Tak, czyli SUV. Foka w SUV-ie. oraz w hybrydzie. Tak, i to w pluginie, więc po raz drugi mamy zwierzątko tytułem hybrydy plug-in. Tak, i jeździmy dzisiaj cały dzień, mieliśmy cały weekend, objeżdżaliśmy autko. No i jest ciekawie. Tak, jest na pewno fajnie, jest na pewno dobrze, jest ciapinkę drożej niż nasz ostatni plugin, ale czy drożej znaczy gorzej w tym wypadku? Na pewno nie. Tak, więc wracamy trochę do tematu chińskiej klasy premium, która zaczyna powolutku, a właściwie to nawet nie powolutku, tylko dość szybko i stanowczo Bardzo szybko. wyznaczać trend tak naprawdę swego rodzaju. Ogólnie takim moim przemyśleniem jest to, że BYD po prostu wyznacza chyba taką klasę w tym momencie aut chińskich. Myślę, że tak, to tutaj moglibyśmy ją troszeczkę nazwać takim Lexusem, to jak w przypadku Toyoty, nie? Właśnie to jest ten problem, że tutaj nie można go określać Lexusem z racji tego, że BYD ma jeszcze, oczywiście na swoim rynku, ale wiemy, że będzie w Europie, Yangwangi różnego typu. Yangwangi, ale dodatkowo ma Denzę. I Denza to jest Lexus dla nich, tak jak dla nas w tym momencie. Więc ja bym bardziej tutaj myślał, że BYD to jest taka Toyota. Toyota w tej Toyota, jakości, Nissan, nie? no bo Nissan miał Infiniti, tak? Tak. Więc ja bym tutaj w tą stronę. Ale w tej próbował. jakości to brzmi jak dobry dowcip tak naprawdę. Dokładnie. Tutaj, kurczę, jeździmy tym samochodem, robimy naprawdę dosyć dużo kilometrów, sprawdzamy go pod względem po prostu użytkowania, tak? I no nie ma się do czego dokleić. Tak, w przypadku takiej codzienności, bo mieliśmy okazję pojeździć troszkę po mieście, trochę zrobiliśmy kilometrów po autostradach, po eskach, po dziurach, nie po dziurach. My mamy już swoje przemyślenia. Jak wyglądają te przemyślenia? Oczywiście stworzyliśmy sobie listę. Tak, Lista w tym momencie wygląda tak, że wypisaliśmy sobie po prostu, czy jesteśmy zgodni we dwóch w tym, co widzimy jakby na pierwszym miejscu, co nas najbardziej urzekło w tym samochodzie i chcemy Wam to przedstawić. Tak, Więc raczej traktujemy jako bullet pointy tak naprawdę, w tym, żebyśmy po prostu się nie pogubili i o czymś nie zapomnieli tak naprawdę w tym całym naszym gadaniu. Czeks. Co było na takim miejscu top, w którym stwierdziliśmy, że no, to jest ta rzecz number one? W topce naszych przemyśleń i zachwytów nad chińską motoryzacją w wydaniu BYD Seala UDMI jest napęd. Napęd, który nazywamy nienachalnym. Napęd jest nienachalny, ale to nie oznacza nic złego albo jałowego. Auto jest bardzo szybkie, dynamiczne, dobrze się napędza. Ono nie ma takiego, bym powiedział, chamskiego zrywu. Może to jest takie dobre określenie. Ono się nie zrywa chamsko, ono jedzie bardzo dobrze, bardzo do przodu, ale robi to dostojnie. Tak, robi to bardzo dostojnie. Większość samochodów tego typu, mających powiedzmy 250, 300 parę koni mechanicznych, zwykle rozpędzają się powiedzmy z tym przysłowiowym butem w podłodze, to takie jest moc i rwę kapcia z każdej strony możliwej. I to nawet hybrydy w wielkości Często 300-400 koni mają ten problem, że potrafią się zrywać. Na zasadzie kawałek idą z tego silnika elektrycznego, dołączają ten silnik spalinowy I gubimy trakcję. I gubimy trakcję. Wiem, o czym mówię, bo mam to. No tak, no mieliśmy to też przykład przy ostatnim naszym aucie, gdzie mocy było, ale była dostarczana w tak dość naturalnie agresywny sposób. Tak, wciskaliśmy gaz, no i te koła zaczęły w którymś tam momencie mielić. Buksować, po prostu tak. one gubiły trakcję. No tutaj nie występuje coś takiego. Możemy Wam dodać oczywiście, że mamy wersję all-wheel drive, czyli mamy napęd na 4 łapy. Tak.
wieloma różnymi trybami, bo tu widziałem jakiś tryb do śniegu, do piasku, do błota. Tak, on ma na wszystko tryby. Tak, tryby, których najprawdopodobniej nikt nigdy nie wykorzysta tak naprawdę, bo to będzie używane jako typowy mieszczuch lub Jak coś to ewentualnie... mijamy właśnie salon BYD. Tak, nie wiedziałem czy machać czy nie, ale jest w sumie niedziela, to mają zamknięte. To będzie ciężko. Na pewno jeśli chodzi o osiągi, Osiągi, tak, jak najbardziej, oczywiście dostarczanie mocy, rozwijanie mocy. super. Tu Tak. ja daję w skali od 1 do tak zwanego 6, czyli zróbmy to szkolnie, ja daję 5. Myślę, że 5 to jest bardzo wysoka ocena. Nie wiem, czy można byłoby to zrobić, szczerze mówiąc, lepiej w tej ilości mocy i tej masie samochodu. Znaczy, ja uważam, że jest to zrobione tak, jak powinno być. Czyli jest dobrze, jest zgrabnie, samochód się nie próbuje nam zrywać, on płynnie, idealnie przyspiesza. Czujemy się w nim komfortowo przy tym przyspieszaniu. Myślę, że minimalnie lepiej by było, gdyby dostał 2-litrowy silnik turbo z Denzy GT. No to wiadomo, że no tak, tylko mówimy tutaj już o na przykład następnym setupie tego auta, że byłoby to, nie wiem, SEAL UDMI R na przykład, R albo coś albo takiego. GT, albo cokolwiek innego, czyli Tak. następny skrót na masę i tak by to Tak, wyglądało, zajmiemy pół wiecie. klapy zaraz tymi skrótami, Tak, tak, bo finalnie nie wiesz, czy ja Cię obrażam, jak mówię tą nazwę modelu, czy nie. dokładnie. Co wyszczególniliśmy na drugim miejscu? Na drugim miejscu jest zawieszenie i tutaj słowem klucz do zawieszenia jest słowo ponton. Tak, i mamy tutaj troszkę taki niesmak, ponieważ oczywiście, że biorąc auto, wcześniej oglądaliśmy inne testy i zauważyliśmy jedną rzecz. Wszyscy mówią, że to zawieszenie jest takie miękkie, ponton nam się kojarzy z czymś, co po prostu buja, tak? Mamy taką falę. Lata 90. i pieski bujające głowami, nie? Albo Cadillaki. Tak. Tutaj, słuchajcie, zawieszenie jest miękkie, ale ja bym go nie nazwał pontonem. Wydaje mi się, że niektóre testy odbywają się na zasadzie godziny i to koniec. Tak, Bo bo- ja absolutnie nie nazwę je pontonowym. To jest komfortowe, lekkie, miękkie zawieszenie, które genialnie jest stabilne. Tak, bo przy tym samym komforcie, sposobie wybierania nierówności i tej wygodzie, którą nam to auto oferuje, jest bardzo stabilne. Żeby nie było. Władowaliśmy się w łuk wjazdu na autostradę 7 dych. Przechylił się oczywiście, że tak, bo jest to samochód duży i No wygodny. to nie jest auto na gwincie. Tak, więc, że tak powiem, przechylił nam się, ale nie mieliśmy wrażenia, że za sekundę którykolwiek z nas będzie uszami szorował po asfalcie albo barierce. Tak. I było to, powiedzmy, nie spowodowało dyskomfortu w trakcie tego manewru tak zwanego, tak? Gdzie się nie uślizgnął, żadna kontrola trakcji nam nie wchodziła do gry. Wszystko działo się po prostu tak, jak powinno. I żaden system nas nie próbował wyratować, bo w drugi łuk zjazdowy ładowaliśmy się 120, gdzie tym autem to jest na pewno prędkość, z którą większość w taki łuk, jaki my wchodziliśmy, nie wejdzie. Tak, a on dał nam tą stabilność, to poczucie pewności siebie, które panowało przed wejściem w środku i po wyjściu z zakrętu. Tak, przypomnę Wam, że ja jeżdżę autem prawie 400-konnym, które ma bardzo szerokie opony, zmodyfikowane zawieszenie i szczerze troszkę zacząłem zazdrościć tego zawieszenia. Naprawdę. Jak ja nie lubię miękkich samochodów, które gdzieś tam są takie wręcz płynne, to tu jest rewelacja. No, To jest fajny ten kurczę, balans między stabilnością prowadzenia i komfortem tak naprawdę, gdzie tu raczej z tego, co mi się kojarzy, raczej mamy chyba zwykłe zawieszenie zwykłe zawieszenie. To bez cudów jakichś dziwnych technologicznych. Tu po prostu można było dobrze zaprojektować tę architekturę zawieszenia i podwozia. dobrać kilogramowo sprężyny. Tak, żeby to po prostu działało dobrze, skutecznie i przyjemnie. Więc zawieszenie, szczerze, żebyście zrozumieli to, o czym my mówimy, zapraszamy Was naprawdę do salonu, gdzie pójdziecie, zróbcie sobie jazdę testową, zróbcie tą jazdę testową po jakichś dołkach, przy przyspieszaniach, hamowaniach Tak. i zrozumiecie, o czym mówimy. Bo ciężko jest to nam opisać słowami, jak to zawieszenie się zachowuje. Wiecie, gadać to sobie Może i każdy, tak tak. gadamy. W skrócie, wziąć auto, wpakować się na dziury i zobaczycie o co chodzi z
z tym zawieszeniem, dlaczego my jesteśmy tym tak zachwyceni. W skali od 1 do 6? Myślę, że mamy kolejną piąteczkę w tym wypadku. Tak, ja też tutaj daję 5, bo jeżdżąc autem klasy premium, szybkim, zacząłem zazdrościć tego zawieszenia. Tak, muszę dać Zaczynam 5. mieć wrażenie, że jedziemy autem klasy premium za cenę nie premium. Absolutnie. Tak, i to jest właśnie taki też fajny punkt, że auto jest klasy premium, a wręcz na rynku mogę się pokusić o takie stwierdzenie powoli, może inaczej, nie tyle co auto, ale firma wyznacza pewien trend jakościowy za bardzo przystępne pieniądze. Tak, i dzięki temu napomnieniu o jakości bardzo płynnie przechodzimy do kolejnego naszego buletu, który gdzieś tam pozwala nam to wszystko ułożyć i spiąć do kupy, to wnętrze, które jak to w przypadku BYD już chyba zaczynają przywykać do tego. Tylko Tak. mogę zrobić tak. Nawet My- nie ma co nam co go naciskać w tych różnych Nie, miejscach. my po bo prostu jest już w tym dobrze. momencie mamy taką sytuację, że jeśli bierzemy BYD, to wiemy, że mamy pełny komfort, mamy super i naprawdę rewelacyjne fotele. Tak, to jest... nikt nie wyważa drzwi na nowo po prostu, które już są zrobione. Są świetne Tak. fotele, tak jak w Silu, wygodne, mięciusieńkie. One są po prostu rewelacyjne. Za fotele tutaj, i tu się pokuszę o cenę samych foteli, ja dam 6. Tak, fotele moim Ja dam powinny 6 stać- za fotele, jeśli chodzi o wnętrze. Oczywiście kwestia gustu, każdy będzie mieć inne odczucia. Wnętrze ergonomiczne, ładne, dobrze zgrane, miękkie materiały. I przede wszystkim bardzo, ale to bardzo przestronne. Bardzo, tak. Słuchajcie, ja mam 1,80 m. Z przodu siedzę w bardzo wygodnej pozycji, ale pokusiłem się, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądało z tyłu. Więc nie zmieniając ustawienia, panicz poszedł do tyłu, Paziu wieź mnie. No i Paziu mnie wiezie. A ja siedzę rozłożony jak żaba na liściu i dalej jest wygodnie. No I ta i- tylna kanapa to jest rzecz, o której warto I- zwrócić, na to trzeba zwrócić uwagę tak naprawdę. To jest to, że to oparcie jest pochylone. Tak, oparcie jest lekko pochylone, a co jeszcze jedną taką fajną sprawę, którą Wam powiemy, to za tą jazdę na tylnej kanapie, jak go wiozłem, to oczywiście, że pobrałem opłatę jak Uber i tu się na sekundę zatrzymamy, powtórzę słowo Uber przy tym samochodzie. Tak, Uber to jest słowo klucz i nie bez kozery tak naprawdę. w Tak, tym nie momencie. będziemy Wam pewnych rzeczy mówili, zobaczymy jak będzie, ale myślimy, że widząc dzisiaj bardzo dużo Toyot, które jeżdżą jako nasze taksówki, które no, wożą Corona nam 4 zdominowała litery. ten rynek. Tak, Toyota raczej zdominowała ten rynek. Chyba będzie nowy gracz na rynku wożących 4 litery innym osobom, które mają 4 litery, tylko bardziej trochę takie pijane. I w tym momencie, jeśli mam być tak wożony po imprezie, Poproszę. poproszę, tak, idziemy się napić po Tak, prostu, idziemy się i zamawiamy napić. Ubera. Dokładnie. Wnętrze, naprawdę rewelacja. Tutaj jeśli chodzi o całość wnętrza, jak byśmy ocenili? Wiesz co, całość wnętrza 4+++5. Coś Tak, takiego, to takie w tych zróbmy granicach. sobie 4 i 75%. Co, 4,3/4, nie? Tak, Jest 4 i dobrze. 3/4 będzie tutaj idealne, ponieważ jakby inne modele, tak jak Seal czy Sea Lion, no oczywiście, że wow, mają te wnętrza, to robi na nas takie piekielne wrażenie. Tak. Tutaj jest po prostu to, czego potrzebujemy, dlatego musimy je ocenić bardzo wysoko. I właśnie teraz spojrzałem na rant, nagłośnienie. Tak. Nagłośnienie, które łatwo krytykować jak całe samochody, bo są chińskie. Nagłośnienie w tym momencie to jest Infinity, gdzie jest to robione przez firmę Harman. Więc ja się nie mogę tutaj przyczepić, sprawdzaliśmy je, jest świetne. Gra ładnie, czysto, a jeśli mamy się czepiać, że to może być chiński głośnik, myślę, że jeśli zdejmiemy boczki w Lambo czy w Ferrari, także znajdziemy głośniki wyprodukowane w Chińskiej Republice Znaczy, Ludowej. ja powiem tak, że jeśli to jest chiński głośnik, to ja za każdym razem, w każdym samochodzie mogę mieć takie chińskie głośniki. Tak. Nie będzie mi to kompletnie przeszkadzało i zamiast napisu Infinity mogę jeździć z napisem Made in China albo China, jak to woli. Ale za tą jakość grania? Spoko. Nie przeszkadza mi to. Absolutnie, bez Absolutnie. najmniejszego wahania.
No dobrze, szybko przejdziemy przez następny punkt, bo tu nie za bardzo nie mamy o czym mówić, bo już mówiliśmy przy poprzednim samochodzie, przy poprzednim Sealu, to cały ten system infotainment, który tutaj jest, no jest wyciągnięty z Seala tak naprawdę. To są te same systemy. Tak, więc Działa, jest dobrze, nie zawiesza się, nie przycina. Koleżanka pokładowa, nazywamy to koleżanką pokładową, słuchajcie, z racji tego, że jeśli wymówimy nazwę, to ona się włączy od razu. Włącza włączniki czy włączniki, bo ja nigdy nie wiem, jak mam w domu. Jak klikniesz włącznik, to się włączy. Bo ja mam właśnie włączniki w domu. Tak myślałem. Ale tak, działa, jest sprawna, tak samo jak w Sealu, którym jeździliśmy na początku. Ten sam system, polecenia działają dokładnie tak samo. Na ten moment dalej jeszcze mówimy po angielsku, ale w pełni sterujemy całym samochodem. Dobrze, jeśli chodzi o nasz system, jak go ocenimy, skala 1-6. Jak dla mnie tu jest 6. Ja dam 5 z racji tego, że wiadomo, większość użytkowników będzie czekała na tak zwaną Aktualizację do języka polskiego. Ona chyba niedługo się ukaże, ale nie jesteśmy tego pewni, nie bierzcie tego za żaden pewnik, bo nie chcemy Was wprowadzać w błąd. Wiemy, że jest praca nad tym, więc nie chcemy Was wprowadzać w błąd, ale dobra, ja dam 5 z racji tego, że większość użytkowników będzie chciało sobie pogadać w swoim ojczystym języku. Tak. No i takim ostatnim punktem z całej tej naszej listy, no trzeba się troszkę odnieść do tego, jak to auto wygląda i tu znowu bym z chęcią wrócił do słowa nienachalny tak naprawdę, biorąc pod uwagę stylistykę samochodu jako całości. Jest na pewno nienachalny, jest duży, ja to tak ładnie nazywam tylko mówię, to jest pozytywne, to jest taka fajna krowa. Tak, to jest fajna krowa, która w odróżnieniu od wielu samochodów na rynku nie jest oderwana od ekierki i nie jest ciosana po prostu tasakiem. Znaczy to nie jest znowu to, że widzimy auto innej marki, potem podjeżdża jeszcze innej marki, wyglądają dosłownie tak samo. Tylko tak. Znaczki po prostu przeklejone. Bardzo mi się podoba, że tutaj nie ma żadnych kolabo firm na zasadzie designu, tylko to jest dla tej firmy ten design, ta firma sobie zrobiła. W tym wypadku, o ile żebyśmy też nie przyczyli samym sobie, tak? W Jake'u były te nawiązania, te napływy takie europejskie, bardzo fajne, ale tutaj z kolei doceniamy to ładne, nienachalne, obłe i eleganckie nadwozie. Bardzo, bardzo jest fajne, szczególnie ja nie lubię, jeśli cała tylna listwa, panel świetlny jest po całej długości auta rozświetlony. Tak. A tutaj naprawdę genialnie. Tak, to tu Ci się wygląda. podoba wyjątkowo. Tak, wyjątkowo mi się tu podoba. Pierwsze auta jakieś tam miały, to pamiętam, że chyba Cadillaki jak wychodziły, to one miały w pewnym momencie taką listwę. Strasznie mi się to nie podobało. W ogóle dla mnie wyglądało to dramatycznie, a tutaj, no nie wiem, może przez bryłę auta, tak? Że ten tył jest masywny, po prostu mi to gra. Więc na pewno design zasługuje tutaj na taką uwagę. Uważamy, że jest to bardzo ładne auto. Wyróżnia się, po prostu się wyróżnia gdzieś na tle aut jeżdżących. Tak? No tak jak dzisiaj też jeździmy po mieście, to cały czas widzę, jak ludzie patrzą na to, czym się poruszamy, ale też zgadzamy się w jednej kwestii. Znaczy wiesz, teraz jest pytanie, czy oni się patrzą na to, że auto jest ładne. Na pewno nie na Ciebie. No bo czy po prostu na naszą brzydotę. No to też tak może być. Te szyby są ciapinkę ciemniejsze, mi się wydaje, niż norma, więc raczej całe chyba szczęście. całkiem najgorzej się kamuflujemy tutaj. Znaczy wiesz, to tak chyba powinienem jeździć. Możliwe, jeszcze nie, kaptur może założę albo maskę następnym razem. Dokładnie. Będzie łatwiej. Ale fajnie by wyglądał, gdy był cały czarny z jasnym białym Znaczy wnętrzem. jeśli ja bym miał kupić dla siebie, Co rozważasz? to musiałeś. Tak, co rozważam. Faktycznie rozważam, dlatego też jeździmy samochodami marki BYD, bo bardzo mocno rozważam i biorę je pod uwagę. Tak, jeśli miałbym kupić, kupiłbym prawdopodobnie czarnego z jasnym wnętrzem, bo wnętrze to jasne, ono nie jest białe, ono ma taką lekką nutę niebieskiego, jest nawiązaniem do tego oceanu, tak jak to BYD No tak, robi. no przez Seal to jest ta seria morska kolor, cała, nie? genialny kolor po prostu tego wnętrza, że nie jest takie śnieżno-białe, jakby po prostu... Ktoś to śnieżką pomalował. Nie, jakby Heiser po prostu reklamował. Tylko... Nie no, biały proszek zostawmy w spokoju. No, nie. Ale na pewno jasne wnętrze, być może, że właśnie w czerni, chociaż on ma naprawdę ładną paletę kolorystyczną.
Dobra, bo to znowu się Zobacz, rozwodzimy gadamy jakby... i gadamy te głupoty Tak, cały no bo czas. jeździmy nim cały czas. Co mamy jeszcze? To jest, przeszliśmy przez całą listę. Czyli przez całą wszystkie listę punkty. przeszliśmy, mamy wszystko. Ja jeszcze nawiążę do tego i tu się... właśnie, może to jakby ocenimy ten zewnętrzny wygląd auta. Skala 1,6. 4,75 moim zdaniem. 4,75, czyli 4,3. Myślę, że jest odpowiednią Jak naszą oceną przyjedzie Uber po mnie tym dostaję autem, piątkę albo szóstkę. to od bez ręki. problemu dostaje 5, a następna sprawa, że jeśli przyjedzie dzisiaj po mnie Uber, to te 3/4 robię z Tobą od razu. To brzmi jak plan, ale dobrze, no, zbliżamy się powolutku chyba do jakiegoś tam, powiedzmy, delikatnego podsumowania naszej krótkiej, ale bardzo przyjemnej przygody z BYD Sealem UDMI. Tak, tutaj jeszcze podziękujemy oczywiście za użyczenie auta. Mamy je z BYD Łódź i zachęcamy i naprawdę Was, żebyście poszli, sami się przejechali tymi autami, sprawdzili, jak Wam pod 4 literami one Jak to zachowują leży po się, prostu tak bo naprawdę. my możemy Wam tylko mówić, jakie są nasze odczucia. Każdy ma inne. My jesteśmy bardzo z niego zadowoleni i polecamy Wam odwiedzić salony BYD w Polsce, przejechać się. Akurat my trafiliśmy świetnie, w BYD mamy rewelacyjną, jakby można powiedzieć, obsługę. Tak, tak. Jesteśmy Salon też jest z tego otwarty, powodu nie? zadowoleni, że w BYD naprawdę ludzie są bardzo otwarci i bardzo przychylni. Tak, no ale dobrze. Czas Teraz na ten oceńmy samochód, auto, tak, po całości. jakby złóżmy to do kupy, skala od 1 do 6. Myślę, że tak jak nim już jeździmy, wiemy, że rusza się fajnie, ma bardzo przyjemne wnętrze, jest elegancki. Ma świetne zawieszenie. Tak, to zawieszenie jest genialne. Super nagłośnienie. Jest to rzecz, w której chciałbym się znaleźć po całym dniu pracy na przykład, będąc już ekstra zmęczony i mającym dość wszystkiego. Ja bym chciał To go jest zabrać, ukojenie. wiesz co, w taką trasę, jak ja potrafię zrobić czasami na przykład 700-800 km. Bardzo chętnie bym nie pojechał w taką trasę. Tak, no a biorąc pod uwagę ten poziom wygody, to spalanie, które można tutaj wywołać naprawdę Nie no, niewielkie. spalania to mamy w tym momencie 5,5 litra, to w ogóle wszyscy mówią o tych spalaniach, jedni mówią, że dużo, inni nie poruszamy tego Szczerze, tematu. nawet jakby wziął 7 w tym rozmiarze, Okej. żadnego problemu, absolutnie, to jest dalej przepastna fura. Ale wiesz, dla nas też jest ta różnica, że auto, które pali do 10 litrów, to znaczy, że pali dobrze, tak? Tak, jak będzie brał 20 gazu, też będzie super. Tak. Oceniamy całość auta w skali od 1 do 6. Ile dajesz? 5. Ja tak samo, 5. Naprawdę BYD tutaj robi robotę. Dlatego też właśnie, tak jak to Czeks powiedział, powoli gdzieś tam rozważam zakup. Zastanawiam się tylko, czy tutaj hybrydę, czy jednak EV-kę typową, czyli typowego elektryka, bo tak jak nawiązaliśmy już wcześniej, ja jeżdżę sporo w trasach. Tak, no moim zdaniem ta wersja, ten samochód jest naprawdę bardzo fajnym i skutecznym rozwiązaniem na polski rynek, dla polskiego kierowcy na ten moment. No tak, ja się tu pokuszę, że europejscy i japońscy producenci powinni zacząć zwracać uwagę na jakość aut takich jak BYD i szczerze brać przykład z niektórych, nazwijmy to tak, żeby było delikatnie, niektórych elementów, rzeczy. Tak, no przeraża mnie to, jak bardzo ci gloryfikowani europejscy producenci, często gęsto uważani za niesamowitych, europejscy czy azjatycy, zostali w plecy w tym momencie już. Tak naprawdę przestali gdzieś tam przywiązywać do tego uwagę. Wchodzą Chińczycy, dają nam auto za, powiedzmy tam trochę powyżej 200 paru tysięcy złotych i czujemy się jak w aucie za 300 minimum, nie? Tak, my dzisiaj jeździmy wersją BYD, to jest design design, wersja, ona ma 300, niecałe 30 koni Coś i takiego, napęd no. na 4 koła, o którym wspominaliśmy. Oczywiście zainteresuje Was cena takiego auta to jest w granicach 200 chyba 15, 220 tysięcy. Tak, szarżując z kolorami, dobierając sobie, to już jest z opcjami wiele nie powalczymy, bo już jest Nie. wszystko na pokładzie, bo są dwie wersje, albo wszystko plus.
to myślę, że nie przekroczymy 230 tysięcy bez mała. Razem z ubezpieczeniem oczywiście już OCAC. Tak, właśnie w tym momencie nawet chyba w BYD ja słyszałem, że jest jakaś promocja, czy jakiś po prostu taki chwyt marketingowy, nazwijmy to tak w dobrym słowa tego znaczeniu, że kupując auto masz ubezpieczenie za złotówkę. No okej. Nieźle, spoko. Biorąc Spoko, pod uwagę no. ceny ubezpieczeń obecnie na rynku, Właśnie płacę za... ja zapłacę w listopadzie, już się boję. Słuchajcie, auto super, Polecamy. my jesteśmy na tak, Tak. polecamy bardzo. BYD, świetna robota. No i właśnie włączyliśmy Tak. koleżankę. No właśnie. Sorry, I'm not sure what you mean. Close. Tak. Nie przedłużając, dziękujemy bardzo i widzimy się W następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Cześć.